3 sportowe modele. Dokładnie tyle stworzyła marka, którą kojarzymy z zupełnie innymi cechami niż zmysłowość, emocje i sport. Komfort, luksus, hybrydy to bardziej trafne słowa. Nie tym razem. ISF, LFA, RCF. Nie jest to największe dziedzictwo, ale nie szkodzi. 3 modele aż do teraz. Poznajcie Lexusa GSF. Ten średniej wielkości sedan nigdy nie miał aspiracji, aby zagrozić niemieckim konkurentom z poznaku M, RS czy AMG. Teraz ma. Wkracza do gry z emblematem F. W GS-ie dokłada 4 końcówki układu wydechowego, karbonowy spoiler i pomarańczowe zaciski hamulcowe pod 19-calowymi felgami. Jednak wszystkie te dodatki czy agresywnie narysowane zderzaki nie czynią z niego nadętego sportowca. To auto przede wszystkim szalenie eleganckie. Jednocześnie japoński język designu dokłada kanciastość znaną ze zwykłych Lexusów. GSF nie potrzebuje przesadnie napompowanych nadkoli, aby budzić respekt. Wystarczą mu ostre linie grilla czy przednich i tylnych świateł. Auto wygląda fenomenalnie. We wnętrzu nie jest inaczej. Właściwie czuć tu na tyle duży prestiż, że do prowadzenia tej maszyny nie można ubrać się byle jak. Fantastyczna jakościowo skóra przeplata się ze sportowymi akcentami, które podkreślają, w jakiej wersji właśnie siedzimy. Mówię tu o niebieskich przeszyciach i wstawkach z Alcantary. Na desce rozdzielczej króluje panoramiczny wyświetlacz, który obsługujemy za pomocą joysticka działającego jak myszka. Tutaj niemieckie rozwiązania wydają się być bardziej intuicyjne. Z kolei sam system ma prostą budowę, ekran możemy podzielić też tak, aby wyświetlał 2 funkcje jednocześnie, np. radio i nawigację. Ergonomia stoi na dobrym poziomie, choć niektóre rozwiązania wymagają przyzwyczajenia. Zabrakło mi na przykład pokrętła do regulacji nadmuchu klimatyzacji. Analogowy zegarek to standardowy gadżet w niemal całej gamie Lexusa. Z tyłu w podłokietniku znajdziemy centrum sterowania. Możemy zmienić temperaturę klimatyzacji, a także podgłośnić lub ściszyć radio. Kto jednak chciałby jeździć GSF-em z tyłu? Spójrzcie tylko na te przednie fotele. Dzieło sztuki. Względy wizualne i wnętrze mamy już załatwione. Pora zabrać te 477 koni na przejażdżkę. Co pod maską? Wolno ssące 5-litrowe V8. Żadnych kompresorów, żadnych turbin, po prostu stara szkoła. Można powiedzieć ostatni samuraj, bo cała niemiecka konkurencja wspomaga się doładowaniem. Od 0 do setki 4,6 sekundy. Prędkość maksymalna 270. Moc, jak już wspomniałem, 477 koni. I to wszystko na tylnej osi. Auto nawet na suchej nawierzchni potrafi zerwać trakcję, co tylko podkreśla jego narwany charakter. Od razu muszę powiedzieć, że pozycja za kierownicą jest znakomita. Siedzimy nisko, fotele pięknie nas otulają, a kierownica jest pod idealnym kątem.
Zbiornik mieści tylko 66 litrów paliwa, a dynamiczna jazda oznacza zużycie nie mniej niż 20 litrów na setkę. Zasięg w niektórych wypadkach może być dramatyczny. Ok, zwolnijmy trochę i porozmawiajmy o kolejnych aspektach. Auto zachowuje się całkiem dobrze jak na wynoszącą ponad 1800 kg masę. Duża w tym zasługa zawieszenia, które z jednej strony jest komfortowe, a gdy jedziemy szybko, trzyma wszystko w ryzach. Do wyboru mamy 4 tryby jazdy: Eco, Normal, Sport i Sportes Plus. Pierwszego nie komentuję, a ten ostatni dość mocno ogranicza ingerencję elektroniki, co pozwala na pełne uwolnienie drzemiącej w silniku mocy. Systemy wspomagające możemy też oczywiście wyłączyć, całkowicie lub niemal całkowicie w tzw. Expert Mode. Układ kierowniczy nie przekazuje najwięcej informacji z kół, ale jest bardzo precyzyjny. Usztywnia się też wtedy, kiedy tego chcemy. I tak na przykład, gdy jedziemy w trasie, najlepiej sprawdzi się w ustawieniu Normal, a gdy chcemy szybciej pojeździć, Sport Plus da najlepsze odczucia. Skrzynia biegów to klasyczna konstrukcja jednosprzęgłowa, która pamięta jeszcze czasy modelu ISF. I tak w trybie normalnym przy mocnym dodaniu gazu potrafi się pogubić, reakcja na kickdown nie jest też najszybsza, ale gdy przełączymy się w sterowanie ręczne, kolejne przełożenia wbijane są jak z karabinu. GSF posiada też elektroniczny układ sterowania momentem obrotowym na dyferencjale TVD. Brzmi mądrze i takie w rzeczywistości jest. Do wyboru mamy ustawienie normalne, slalom i tor i w każdym trybie różnica jest wyczuwalna. Slalom wpływa na zwrotność, tor na przyczepność w jeździe z dużymi prędkościami, a normal stanowi kompromis. Jest tylko jedna rzecz, którą Lexus robi jeszcze lepiej niż przyspiesza. Hamuje. To zasługa potężnych tarcz Brembo. Gdy już przejdzie nam ochota na popisy, okaże się, że w trasie możemy wykręcić naprawdę niezłe spalanie. Jazda ze stałą prędkością 130 km/h oznacza wynik na poziomie 10 litrów paliwa na setkę. Cennik modelu startuje od 445 900 zł. Opcjonalne są dwa pakiety: Luxury i Multimedia, kosztujące odpowiednio 28 900 zł i 23 500 zł. Dobierając każdy z nich osiągniemy niecałe $500 000. To już terytorium 560-konnego BMW M5. Jeśli Lexus ma opierać gamę na hybrydach, które pozwalają spełniać restrykcyjne normy spalin, a od czasu do czasu wypuści taki model, to ja jestem za. Taki układ ma sens. GSF nie jest autem, które pokona niemiecką konkurencję osiągami. W starciu na dane techniczne poniesie klęskę. Ale jak wiemy, to co tak naprawdę się liczy, to w jaki nastrój dany samochód Cię wprawia. A pod tym względem ze swoim oldschoolowym, mięsistym V8 Japończyk może być sklasyfikowany naprawdę wysoko. W dobie unijnych regulacji Lexus GSF jest absolutnie wyjątkowym samochodem. Nada się na każdą okazję i gdy zechcemy ostrzej pojeździć, i gdy podjedziemy pod drogą restaurację. Przy okazji podchodzi do tematu w nieco inny sposób niż niemiecka konkurencja. Kawał fantastycznego sprzętu. Jeśli spodobał Wam się ten film, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał oraz sprawdźcie naszą stronę. Pozwoli nam to przetestować dla Was jeszcze więcej tak egzotycznych aut jak Lexus GSF. Dzięki i do usłyszenia.